Witam Was, moi drodzy, za opóźnienie. Przepraszam bardzo za opóźnienie techniczne na wiedzówce My Little Pony G4. Zaznaczam G4. Takiej wiedzówce serialu, filmów pełnometrażowych, komiksów i westwiakerstw. Tego będzie dotyczyć dzisiejsza wiedzówka. Wiedzówka, na czym mogłeś położyć łapy, jeśli chodzi o G4. Ja nazywam się Franek, będę Wam dzisiaj prowadził ten quiz. I on Was pozna. Zacznijmy od tego, że podzielicie się na drużyny. No to już program Nostotron nie może wystartować bez co najmniej 3 drużyn. Liderów drużyn poprosiłbym do siebie do rejestracji. Jak się nazywa? No podchodźcie, nie wstydźcie się. No, Lord Chaosu Was nie ugryzie. Nie wstydźcie się, możecie podchodzić na słowo. Dobra. Zapraszam tylko przywódców. Nie, bo nie trzeba więcej, no. Właśnie tam. Tak, na słowo. Jak? Bez problemu. Ale cios? Nice! Nie, wypiję za to dzisiaj. To nie jest Ale to mam lecz z tej samej serii. Z tego serialu, ten moment, nie? Ale nie ma co zrobić z tym ciałem, ale co też z tym sezonu. Ale to zrobić... Mogłeś być proststrzej. No bo przecież też nie tak. Jak się to ostatnio? Czy to wszyscy przywódcy drużyn? No. Wszyscy się zarejestrowali? Tak. Ty w czapce? To jest z nami! Ty, który wyglądasz jak mój kumpel, który grał ze mną WoWa? Chyba o ciebie chodzi. Tak, nazywał się Misiek. Siema, misiek. Ekster, ja chyba tak to przypominam. Lecimy! Dobra, mamy drużyny. Lecimy, bo szkoda czasu.
Lecimy. Direct Wing, dla Ciebie pierwsze pytanie. Zaznaczam, że są pewne oznaczenia dla pytań. A IDW to są komiksy, EG to jest Equestria Girls, a reszta to są po prostu normalne pytania z celu. Jak wygląda punktacja? Tam punktówka, 2 punkty. No to konsultowałam po prostu. To będzie 3 pytania zaznaczone. Bo jest możliwość zarobienia pół punktów przy pytaniu. IDW, komiks. Direct Wing. Które miasto padło ofiarą snów uwolnionych przez... padło ofiarą magii snów uwolnionej przez prastare artefakty? A. Manhattan, B. Baltimore czy C. Cloudsdale? To jest wasza ostateczna odpowiedź? Obstawiacie B. Sprawdźmy odpowiedź. To był Manhattan. Drużyna pierścienia. W odcinku sposób nagrywa, jak nazywał się obóz, na którym uczęszczały Rainbow też i Gilda. Były dwie nazwy wymienione tego obozu. Tak na podpowiedź. Junior Speedsters. Dobra, to wystawiamy Junior Speedsters. Obóz lotnych, a obóz lotnych lotników. Ale trzeba by było po polsku. Czyli najbardziej staramy się po polsku odpowiadać, tak? Zobaczyć szkolenia. Chyba, że sprawdzisz teraz Wikipedię i... No sprawdź, bo ja musiał... Ale tak na szybko. Myk, myk, myk. Nie, dobra. Chodźmy w Jeszcze tam Damy radę. Zaczyna Starlight. Męski kucyk o wielu talentach, nazywany przez społeczność fandową jako Rivet, w odcinku sezonu 8, konkretnie jest odcinek 5, Granny's Gone Wild, został przedstawiony jako Alicor. W rzeczywistości była to A. Poprawna forma, czy też wpadka animacyjna jako błąd warstwowy. Wpadka animacyjna. No oczywiście, że to była wpadka animacyjna, chociaż Rivet budowniczy, no jako Aligor rewelacyjny. Król budowy. Umysł sprawcą! Co sprawiło, że księżniczka Luna stała się Nightmare 1000 lat przed wydarzeniami serialu? Jeszcze raz mówię. Co sprawiło, że księżniczka Luna stała się Nightmare 1000 lat przed wydarzeniami serialu? Podstawowe pytanie. Była klasnęła Celestię i tak wpadła w ciemną stronę. No oczywiście, kurwa. No kurwa, patrz! Pegasus. Komiks. Sombra w dzieciństwie posiadał niepełnosprawność. Jaką? A. Wada serca. B. Wada wymowy. C. Kulone jednopowytko. To jest B. Czy to jest wasza ostatnia odpowiedź? Głośniej poproszę, Discord nie słyszy. Odpowiedź B.
Tak jest, to była wada wymowy! Nie potrafił mówić bo tylko swoje imię! I się jąkał strasznie jak skurwysyn. Dlatego tak mało świadczyło. Dyrektor, który z filarów tej kwestii był uznawany za mędrca magii? A. Roków, B. Mistrz czy stacji podatek? Proszę? B. Mistrz, tak? No tak! Dobrze, sprawdźmy. Ustawmy podatek. No przecież C powinien być. Powiedzieliście B. Nie, ode Dodaj człon, tak, nie, bo po prostu naprawdę było słabo słychać. Było C. Bardzo proszę o głośne wyrażanie się. To byliście... Jaka drużyna? Direct Clean. Direct Win. Przepraszam bardzo, ale głośniej mówcie, jest niedosłyszący na prawo ucho. To trzeba mówić na lewo. Drużyna Pierścienia. Jak nazywa się seria komiksów IDW opowiadająca genezę największych zwoli w dziejach Equestrii? Mogę sobie tyle powiedzieć, że ta seria komiksów jest zajebista. Ale to nie jest kanon. Nie ma samochodu. Ale... Jak był z miejsca? Co jest dwa? Myślałem, że Silver, że ty wiesz. Ja mam pierwsze 10, ale... Przyjedź to magia, to. No, ja nie wiem. No przyjedź to magia. Dobra, zgaduję mistrza. Cześć. Może jedno. Powiem tak, byliście blisko, ale musielibyście to przekręcić. Finship is magic. To było czarne charakterek. To jest trochę nietłumaczalne, bo to jest właśnie friendship a Swolowanie to magia? Ale ogólnie słowo fin znaczy złoru. No, czyli swolowanie to magia. Bezimieszek, zło, no tak, negatywne. Ale to nam coś wejdzie. Ale chuj. Drużyna Starlight. Wow. W 2019 roku premierę miał odcinek specjalny znany jako Equestria Girls Holidays Unwrapped. Jednak przedtem w produkcji był godzinny special, który miał być kontynuacją legendy Everfree. Projekt porzucono na rzecz tańszego i szybszego rozwiązania. Na czym skupiała się fabuła tajemniczego projektu? A. Przeszłość Sunset Shimmer. B. Tajemnica ludzkiej wersji Sunset Shimmer. Czy może C. Spotkanie Celestii i Luny ze swoimi odpowiednikami w ludzkim świecie. B. Powiedz B. To jest wasza ostateczna odpowiedź? Dobrze. Tajemnica ludzkiej wersji Sunset Shimmer. Tak jest! To o tym chodzi, o tym zajebistym projekcie. To był według mnie największy błąd, jakie poczyniło Hasbro i chętniej bym ich za to spłonął. To jest nie największe. To wiadomo tam. Kurwa, Holiday Special, kto by to chciał oglądać? Umysł Bronxu, komiks. Która z bohaterek stała się bohaterką własnego komiksowego musicalu? E. A. Reality. B. Pomer. C. Autoplex. Jeszcze raz? Która z bohaterek stała się bohaterką własnego komiksowego musicalu? A. Reality. B. Coco Pomer. Czy C. Autumn Blaze? To jest pytanie komiksowe. To Coco Pomel. To jest twoja ostateczna odpowiedź? No. Sprawdź. To była rara. Dałbym wam dzisiaj odpowiedź do serduszka, ale nie ma cukierku. No. Pegasisters. Jak nazywa się potężny artefakt, którym władał Storm King?
To była jakaś berła, ale nie pamiętam nazwy. Więc chyba nie wiem. Ja wcale przecież to było berło. Dobrze. Sprawdźmy, czy to było berło. Tak, to było berło z Sakanas. Dostajecie punkta za to, że trafiliście w berło. Jakbyście znaleźli laska, to byście To dostali lat. to byście dostali laska. Direct Wing. Podaj pełne imię i nazwisko Trixie. No to można powiedzieć. Patrzysz na dowód Trixie. Jednak źle powiedziałem. Trixie Lunamun, albo Trixie Lunamun, albo Wielka i... O nie, to chyba Podaj pełne imię i nazwisko Trixie. no Trixie Lunamun. Ostatecznie? Sprawdzamy. Tak, to jest Trixie Lunamun. Tak, opisałem. To jest przydomek sceniczny. Znowu Komiks Drużyna Pierścienia. Fajnie typowy Friendship is Magic tom 7. Która postać jako pierwsza zauważyła, że Rarity została opętana przez magię koszmaru. A. Twilight Sparkle. B. Fluttershy. Czy Molest 5. C. Czyli postać jest fajna. Sprawdźmy. Oczywiście, że to był jego kochany misio Spajkusz! Przecież Grzyna jest 100%. Główną postacią. Drużyna Starlight. Komiks. Jakiej historii komiksowej Pinkie Pie używa zaklęcia przejmującego kontrolę nad grawitacją? A. Apocalypse Now. B. Friendship is Magic. Czy może B, C. Reflections? Odpowiedź A. Apocalypse Now. Sprawdź. Tak jest! To był Apocalypse Now! To był tą, który przejęła kontrolę nad mocą chaosu! I pojedynkovala się z Discordem. Jak nazywała się szkolna gazetka prowadzona w Ponewi? A. Świerszczyk. Nie mieli dwuznacznia. B. Śremak. Czy C. Kurier szkolny? C. Ostatecznie? No. Tak jest! Pegasisters. Equestria Girls. Mamy pierwsze pytanie z Equestria Girls. W którym miejscu znajdował się pierwszy portal do Equestrii? Pegasisters. Proszę nie podpowiadać, bo będę was dyskordował. Świetnie. Czy on nie wie, że w ogóle się pokazać? Portal do Equestrii. To jest też... To jest i później. Po
Jeszcze raz to ładniejsza i głośna odpowiedź. Czy to są konia? Pomnik ulica Canterlota. No dobrze, uznam absolutnie. Nie no, uznaj, no bo Jest... Direct Wing. W odcinku Królestwo Twilight tytułowa bohaterka walcząca ze Swolem znalazła się w impasie. Kto był ten Swol? Irek. Irek. Kropka. Ale się nie będę... No oczywiście, że Lord Ale im się Direct trafiło. to był w zasadzie jedyny odcinek w całej serii, który był pokazany jak walka z Dragon Balla. No to nie, to było faktycznie zajebiste ten odcinek. Po prostu był tak epicki odcinek. Specjalny sztab. Ja pierdolę. Drużyna pierścienia. Ilu było głównych założycieli grupy Wonderbolts? Tutaj się troszeczkę cofa. Mam trzech. Tutaj. To jest... W piosence mi się nie zjadło. Nie do... A, widzisz. Trójkę. Sprawdź. Pięć. To jest ciekawe. Pomyślisz, że ja teraz pamiętam? To trzeba wygrać. To jest... Nie ma używania telefonu w trakcie quizów. Zabranie. No ale no wyglądał sobie to. To już widzieliśmy na Dobrze. Zapamiętaj sobie i ukaż swoje wątpliwości. Drużyna Starlight, pytanie komiksowe. Do jakiej rasy należał Sombra? A. Jednorożec. B. Pegas. C. Umbrum. Czy to jest wasza ostateczna odpowiedź? Tak. Sprawdźcie. Sombra był Umbrum. Stopy sławy tam się okazuje przez szpiegar. Przez zapomnianą rasę. Tak, w komiksowej trochę też nie było, bo potem... Wymazano motyw całą Umbrum pamięć się znowu pojawia i będzie pamiętał Himberów. Umysł prosty. Komiks. Sombra w dzieciństwie posiadał o dziwo jednego przyjaciela. Kto nim był? Jeszcze raz pytanie, proszę? Sombra w dzieciństwie posiadał o dziwo jednego przyjaciela. Kto nim był? Jest. Radiant Hope. Tak, to była klacz o imieniu Radiant Hope. Była trochę ważniejsza, ale tylko ona się z nim trzymała. No, I to była jego wielka miłość. tak. Pegasus Test. Który z głównych bohaterów miał rodzeństwo bliźniacze? Mówimy tutaj o Main Six. To jest wasza ostateczna odpowiedź? Tak jest, Pinkie Pie. Co? Lecie zaznaczymy w pytaniu. Direct Wing. Comics. Które postacie odkryły zapomniane miasto położone na dnie morza w Deep Trouble? A. Twilight i Rainbow Dash. B. Rarity i Applejack. Czy może C. Księżniczka Celestia i Księżniczka Luna?
Ostatecznie A? To była Celestia i Luna. W sensie, no, W komisie Deep Travel. Komiksy nie miały angielskie nazwy. Z tego coś powiem. Drużyna Pierścienia. Ilu graczy potrzeba do rozegrania meczu koszbala? Drużyny czy całego meczu? Tak. Całego meczu koszbala. A. 2, B. 3, C. 6. Masz oryginalnie 3. Powtórzę, ilu graczy potrzeba do rozegrania meczu koszbala? A. 2, B. 3, C. 6. Jeden prosił. No i to jest trzeba. Tak. Ale takiego meczu, że... No meczu. Cały czas mówię o meczu. No bo tak, jak graj na żywo, to grałem w 5. Tak, 3. A, drużyny czy ogólnie? No, jako mecz grasz. Mecz grasz, czyli drużyna przeciwko drużynie. No tak, cały tekst. No tak, drużyny 3. Oczywiście, że 6. On jest też... Samemu sobie nie zagrasz meczu 3. Mi się rozdzielało, że masz ten, co broni tego kosza i ten, co jest w tym Drużyna Starlight. Sezon 7. Królewski problem. Jakich zwierząt użył Shining Armor do wzmocnienia zabezpieczeń na zamku w Canterlocie? A. Psów. B. Gęsi. Czy może A? odpowiedź B. Kręć. No oczywiście, że gęsi. I ta równa siedząca na tronie z tą gęsią i kłaszczące. Gdzie zapomniane widok. Umysł Proxy. Co jest największą fobią Twilight Spark? To jest skąd? Niby. Mamy dobrego. Ale sobie nie mamy tego powiedzieć. Nie, nie mam, rzucaj. Zabiję. Sprawdźmy! Tak, to jest quesadilla! Amigo quesadilla! A dlaczego? Bo zawiera ogromne miaście sera! Co przeraża na Twilight Sparkle? Aj, ryba! Ona się Pegasus komiks. Czyja korona zdobi obecnie głowę królowej Chrysalis? A. Króla Oriona. B. Króla Inkitatusa. Nigdy nie umiałem wymawiać jego imienia. Czy C. Księżniczki Celesty? Króla Oriona. Tak. Chrysalis w drugiej kolejności zaatakowała króla Oriona, po czym zdobyła na wszystkich i zdobyła jego koronę. Z starożytnych czasów. Dzięki. Equesters. Jakie bliskie relacje łączyły Imperatriusa z inną postacią z obozu Neverfield? Proszę?
więcej? No tak, no to była Maria Sedejdzie. To jest definicyjnie kropka. Tak, był bratem Milosedyjcy, uznaję. Drużyna pierścienia, Equestria Girls. Jaką formę przyjęła Juniper Montes po przemianie przez magiczne lustro? To jest jako postać, tak? Jaką formę? Jaką formę przyjęła Juniper Montes po przemianie przez magiczne lustro? No, taką super potęgą się była jasno. Formy, ale znaczy ona była słowem nie, ale tam gwiazda. Załóżmy tak gwiazda boku, nie no, gwiazda. Gigantyczna forma potwora. No, ale to Wasza odpowiedź nie była pewna. Drużyna Starlight. Która uczennica Celestii próbowała przejąć władzę nad Equestrią przez portal lustrzany? prawie rędzija. Umysł Brąctu, podaj dwie cechy charakteru współczesnych gryfów. Szczypcy i skopii. Ścipcy i skok to jest wasze ten. Tak. Chamstwo i pazerność. No to na papierze. Szczypcy jako chamstwo. Że jednak uczyłem tego, Kajsy teraz trafię. Co? Nie. Weź sobie. No tak, to sam szczypcy to chamstwo, tak. Mogę dać wam Dobra. Pegasistens. Podaj imiona psów na diamenty, które pierwszy raz pojawiły się w serialu. spokojnie, to jest... Ido, Robert i Spot. T-Rex Twin. Który z rekrutów Wonderbolt został zdyskwalifikowany za oszustwo i łamanie zasad PKP? A. Lightning Dust. B. Shortfuse czy C. Thunderlane? Sprawdźmy. Tak jest, to była Lightning Dust. Drużyna Pierścienia. Komiks. French Legend. Jaką misję wykonała Luna w pojedynkę, by udowodnić swoją wartość? Ja nie wiem, teraz nie wiem, robiła salto w tej. Załóżmy na nie skończyła tak. Nie, no nie wiem. Proszę o odpowiedź. No to pytanie do przyjaciela. Pytanie do telefonu. Mówię, salto w tej. Sięgnęła do koszmarnego wymiaru i uwolniła ucięciem.
Drużyna Starlight. Dokąd wyjechały Main Six podczas męskiego wieczoru Spike'a, Big Maca i Discorda? A. Kryształowe Królestwo. B. Wschodnie Cesarstwo, czy też jaki stan? Tak. Ostatecznie? Tak. Odpowiedź C. Fanice. Tak jest, to był jaki stan. Umysł Bronxu. Który z zaproszonych kucyków płakał jak dziecko na ślubie Matyldy i Krankiego? A. Księżniczka Celestia. B. Księżniczka Cadence. Czy może Shining Armor? Fajny armor. Tak jest, to był Shining Armor. On się zawsze rozkleja na weselach. Pegasus Sisters. Czy Luna i Celestia od urodzenia były Alicornami? Tak lub nie? Nie. Czy to jest wasza ostateczna odpowiedź? Od urodzenia były Alicornami. One były, to był błąd tekstowy akurat. To był błąd tekstowy, jak się narodziła sobie Hannes. Nie mam pojęcia. One przybyły do kwestii jest po prostu krainy, gdzie tam już są te Alicornie i Starswing je szkoli. Na właśnie kwestii. Directly. W odcinku Dragon Quest jak Spike nazywa swojego nowego przyjaciela Feniksa? A. Spike Junior. B. Baby Flame. Czy może C. Peewee? Sprawdźmy. Peewee! Trochę dziwnie to imię się kojarzy ze szczynami, no ale co ja tam mogę wiedzieć o nazewnictwie kurwa swoich przyjaciół, nie? Drużyna Pierścienia. Jak nazywa się comiesięczne quizowanie organizowane w Ponyfield na wzór naszego pub quiza? Z tego jak mam to była... Dobra, strzelamy. Moje to jest Bardziej pytań. Parkour. skakali po tym. Tak, po prostu. Drużyna Starlight. Jakie zaklęcie umożliwiło Pinkie Pie pokrywanie samej siebie? Nie mam powiedzieć, że mogę, że mam powiedzieć... Nie, jak się nazywało? Mirror. Nie pamiętam jak się to po polsku nazywało. Jeszcze raz powtórz nazwę? Mirror. No tak bardzo wspaniałe. Bo mówi to nie pan. Tak, zaklęcie z magicznego stawu, czyli Mirror. Umysł Bronx. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu. Gdy Applejack przedstawiała całą rodzinę Applejack Twilight, to na kim skończyła? Na Big Macu? Na Apple Pumpkin? Czy może na babci Smith? Na babci. No oczywiście, że na seniorce klanu.
This is my sister. She's the best prostitute in the town. I love her. I like stars. This is my downfall. This is Big Monkey Dumpstein Reckless. 1990. This is Apple Blue. She's my sister. She's number 4 prostitute. This is my mother. This is the oldest one in Poland. This is 43. I love her. Pegasus Sisters, jak nazywa się główny słon w odcinkach Kryształowego Imperium? Ostatecznie? Tak, król Sombra. Direct Link. Jakimi klasami postaci grali w RPG-u Spike, Big Mac i Discord? Dodatkowy punkt za podanie imion tych postaci. Na pewno był fajny. Proszę? No. Głośniej! Discord był ucznikiem i Big Mac był Ona mi podane klasy postaci. Pamiętacie imiona? Czyli podaję ci tylko klasy, tak? No. Czyli jeszcze raz. No, Mac Dobrze, sprawdzamy. Czyli Tak, Mac, rycerz, łucznik. A imiona to byli Spike, Garbunkel, rycerz, Syrnak Bigun i łucznik kapitan Łus. Drużyna pierścienia. O, to jest to bardzo. Czy Cozy Glow została alikownem? na chwilę tak. Tak, na chwilę było. Sprawdź pan to. Tak, Cozy Glow została alikownem po przejęciu magii chaosu Discorda z czołgu Grogara. Chyba najlepsze krzywika. A kim znasz takiego? To nie zarodzę. Drużyna Starlight. Element harmonii reality to szczodrość. A jakim był elementem w pierwotnym zamyśle? Słucham naszej odpowiedzi. Chyba pomyliłem pytanie, bo nie pamiętam. Teraz strzelam piękno. Nie. To jest, jakie twórcy mieli w pierwotnym zamyśle? Element piękna. Poddajecie się. Piękno. Odpowiedź piękno. Chyba inspiracja. Umysł Bronxu. Jak w oryginalnym koncepcie brzmiało imię Luny? A. Selena, B. Lucrecja, czy może C. Ariel? Selena. Oczywiście, że to była Selena. To już nawet nie trzeba być fanem, żeby wiedzieć. No. Pegasus Sisters. Skąd pochodzą hipogryfy? Dołek.
Kampasz, bo słabo słyszy Discord. Ostatecznie? Tak jest, to jest góra Aris. Direct Wing. Kto był pierwszym złolem sezonu pierwszego? O, to było bardzo odkrywcze z naszej strony. Gratulacje. Nie no, żartuję. Drużyna pierścienia. Jakie relacje rodzinne łączą Pinkie Pie i Applejack? To jest wasza ostateczna odpowiedź? Mam niepotwierdzone. Zdajcie punkt. Drużyna Starlight. Czy Spike mógł za pomocą swojego magicznego płomienia przysłać pocztę tylko do księżniczki Celestii? Tak? Nie. No to, że nie. Odpowiedź tak. Nie. Mógł wysłać do każdego dowolnego adresata, jakiego się napisało. Nie tylko do chociaż głównie to na porządku do niej pisał. Pomysł sprawdźcy. Który z czarnych charakterów był krewnym Luny? A. Eris. B. Shadowlong. Czy C. Daybreaker. Daybreaker. No oczywiście, że Daybreaker. No, bardzo. Bo chcę powiedzieć, że Pegasus Test. Mono. Equestria Girls. Kto uratował ulicę Canterlot przed Twilight w Igrzyskach Przyjaźni? Sprawdźmy. Oczywiście, że serdecznie. Dobrze, trzymaj na chłopcie, kurwa. Direct Wing. Ile w serialu występowało par homoseksualnych? Dodatkowy 1 punkt za podanie imion par. A jeszcze Państwo jest ale będę czerwować Ostatnie 5 sekund. Jeszcze raz. Dwie pary i nie ma? Kto z Futaru? A imię ma tych ciosek? A druga para? Sprawdź. Tak jest, 2 pary. Lina i Bogu, a Zlotki i Wojtek. Brawo, czapa. Zarobiliście pełne 2 punkty, jestem pod wrażeniem. Drużyna pierścienia. W sezonie pierwszym odcinku Końska Plotka Pinkie Pie stworzyła krótką piosenkę, ale w pewnym momencie nie była w stanie jej śpiewać. O jakże przykro. Którego kucyka poprosiła o zaśpiewanie dla niej? A. Fluttershy, Applejack czy...
Oczywiście. Oczywiście, że to była wtedy Flapper Bass. Drużyna Starlight, jaką nazwę w oryginalnym koncepcie miało przyjąć Ponyville? A. Ponyland, B. Philadelphia, czy C. Manhattan? Odpowiedź A. To jest wasza ostateczna decyzja? Sprawdźcie. To miało być Philadelphia. Umysł Franc. Jak brzmi prawdziwie niewinne bez Shadow? Już. Albo jedno, Fizzle albo... Pop Berry Twist. Jak? Fizzle Pop Berry Twist. Jagodowy okręgonowy po polsku. Podaliście obydwie prawidłowe odpowiedzi. Dziękuję wam bardzo. Sposób, jak ona to mówiła, to Pinkie Pie. Kurwa, jak jakiś w pornosie, kurwa. Wystarczy moje imię do łóżka. Pegasisters. Komiks. Jak brzmiało imię Kameno, na który zdradził Twilight Sparkle podczas misji dyplomatycznej? Podajecie się. Sesamy. Direct Ring, komiks. Czy księżniczka Amore od początku wiedziała, jaka przyszłość czeka Sądę? Tak lub nie? Wiem, że wiesz. Proszę? Ostatecznie. Oczywiście, że wiedziała, jaka czeka przyszłość. Wiedziała, kim jest. Wiedziała, że ciebie. I to był mniej więcej powód dlaczego Sobra był na nią wkurwiony zabawkami. Drużyna Pierścienia. W marcu 2015 roku miała premierę reklama promująca nowe odcinki My Little Pony Przyjaźń do Magia na kanale Discovery Family, w której Pinkie Pie robiła rapsy. Promocja ta, znana wśród fanów jako Pinkie Pie Day, zapowiadała premierę długo wyczekiwanego A. 5. sezonu, B. 6. sezonu, C. 7. sezonu. Szósty na pewno nie. To nie było dobre. Ja jestem Piąty. Ostatecznie. Tak jest! To był 5. sezon! Drużyna Starlight. Jak Starlight Glimmer nazwała swoją uczniówkę? Ilis. Tak. To był Ilis. Umysł Brązu. No. Czym opychała się reality w chwilach załamania emocjonalnego? No tam i. Oczywiście, że tak. Emotional banding. Pegasus Sisters. Jak nazywała się kraina, z której pochodziła Mistney? Dwie poprawne odpowiedzi są do tego.
Make Bomb albo Wschodnie Cesarstwo. Direct Wing. O! 24 maja 2011 roku The Hub wydał parodię piosenki Katy Perry, która promowała My Little Pony. Podaj nas piosenki, którą sparodiowano. Czy to było Hot and Cold, czy może B. California Girls, czy może C. Dark Horse. Oczywiście, że to było California Girls! Kurwa, aż mam ochotę sobie to puścić. Ja już nigdy nie słyszałem Zaczyna pierścienia. Kto jest głównym twórcą linii zabawek My Little Pony? To jest wasza special. Dupa po poni Zachery. Ona jest główną twórczynią tych zabawek. A, w sensie oryginalnej linii zabawek. Bo hasło do tego pogłapało i robiło marketing w postaci kreskówki i potem przejęło ale ogólnie, konceptowo, te cyki były stworzone właśnie przez nią. Gdzie Laurel tam? Drużyna Starlight. Na wzór której piosenkarki został stworzony muzyk Songwriter Ceremony. Sia. Wczoraj ktoś na karaoke zaśpiewał. Właśnie. Wobec Bronxu, komiks. Jakie wydarzenie z przeszłości babci Smith zostało ujawnione w specjalnym roczniku komiksowym? Nie wiem, prowadzi ona jakieś burdy. Nie, czekaj, ale... Ej, czy się patrzysz kurwa w ekran? Nie, ona nie ma. Nie, ja was tutaj... A, Mi się wydaje, że było to tak związane z jakąś aktywnością sportową, ale nie wiem. z czym? Jakąś aktywnością sportową, ale nie pamiętam, co tam było. Czyli żadnych pomysłów. Gimnastyczka była... Sprawdź. Podarowanie ziemi rodzinie najpierw przez Sylwestra. Nie no, pędziłam... Mega Sisters. Jakiego testu użyła Twilight, aby pozbyć się kopii Pinkie Pie z magicznego stawu? Cała wszystkim powiem, patrzę Ostatecznie kazała im patrzeć jak Stefana dokładnie. A jak się ma ADHD, no to Przypadkiem Jak- prawdziwa Pinki wpadła jak pierwsza. Jak wejdzie, to będzie dobrze. Direct Wing, komiks. W jakim komiksie pokazano alternatywną wersję Fluttershy jako przywódczynię buntowników? A. Reflections. B. Discord in Time. C. The Good, The Bad and The Police. Biorę po 1000 zł od każdego z Was i słucham Państwa. Sama się odpowiedzi. Stawiacie na Reflections? Sprawdźcie. Dokładnie to było Reflections. Drużyna Pierścieni. Ale Komiks.
W którym komiksie Celestia przyznała, że bała się Discorda nawet po jego reformacji? A. Friends Forever. B. Think Shift is Magic. C. Discord in Time. No. Odpowiedź C. Trójkę pani. Friends Forever. Drużyna Starlight. Która brytyjska dziennikarka była inspiracją do stworzenia kucyka Photofinish? A. Grace Coddington. B. Lucinda Chambers. Czy C. Anna Wintour? Tak jest, była Anna Wintour. Dobrzy jesteście, przyznam wam, że dobrzy jesteście. Oczywiście. Umysł Bronxu. Jak nazywa się złe alter ego księżniczki Celestii? O Daybreaker. Chodzi ci o to z Kremoni, tak? Co? O to z kreskówki chodzi, tak? O to Daybreaker. No oczywiście, że kurwa, że Daybreaker. Chyba w refleksie jeszcze jedna blisko wieloma, ale nie dam głowy. Daybreaker jest zajebista. Ona ma taki zajebisty styl. Dobra, dalej. Pegasus Tales. Discord sprawił za pomocą magii, że gra RPG na męskim Mefridżorze stawała się prawdziwa. The Main Six wróciły do zamku Twilight. Rainbow Dash i Pinkie Pie, widząc jak odjechana jest to gra, wskoczyły do bariery, która zmieniła otoczenie. Jakie klasy postaci zostały przemienione po jej przekroczeniu? A. Bard i Łot. B. Paladyn i Mnich. C. Druid i Nekromanta. Powtórzyć odpowiedzi? Nie, widzimy. Proszę? B. Paladyn i Mnich. Zobaczcie. I grał. No niestety to był Bard i Łotr. Pinkie Pie była Bardem, a Rainbow Dash była Łotrem. Directwing. Jak nazywała się oryginalna seria zabawek z kucykami, zanim przemianowano ją na My Little Pony? A. My Magic Pony. B. My Pretty Pony. C. My Happy Pony. Chyba będzie, że... My Pretty Pony, tak? Sprawdźmy. Tak jest, oczywiście to było My Pretty Pony! Drużyna Pierścienia. Podczas testu, gdzie eliminowano klony Pinkie Pie z magicznego stawu, jeden z nich z nudów przerobił swoją twarz na A. G1, B. G2, czy może C, G3? To było kiedyś na pewno. Nie patrzyłem na serię. To niestety było G3. Wszystkie te krzyżowki, jeszcze generacje pierdolone. I jeden miał bardziej ostrą głowę twarzę. A kurga, to dinozaur jak wchodzi. Drużyna Stark, Equestria Girls. Jakie znaczenie miały Keody w legendzie Everfree? Mamy właśnie nieźle. Jest.
Nie wiem, ale co jest z magią związane? Do tego lasu nie rozumiem. Proszę? Czy nie rozumiem tego lasu? Ale tak albo to, albo nic. To jest magia, tak? To jest wasza odpowiedź. Magia raz. Magia las. Geody były źródłem magii Equestrii, które nadały miejsce we Polsce. Czyli element efektu. Także no z magią miałem powiązane, jakby coś powieść nie trafiliście. Jak mi się dało, że z elementami harmonii związali, to było zaliczone? Co? Jak mi się powiedziało, że z elementami harmonii, to było zaliczone, czy... Dałbym też punktę, bo brakowało tam powiedzieć, że nadało miejsce we Polsce. Umysł Bronxu, komiks. Jaka była cena użycia sfery harmonii w finale sagi komiksowej o Królu Sądzie? Biedna. Nie uśpiło do ryj, nie? Jeszcze? Redin potem nie mogła uratować ten sobry, bo potem on był ratowany. Jaka była cena? Tak, cena użycia sfery harmonii. Gdzie czekaj. No, że zabiło to sądę. Chyba. Chociaż Redin chyba tego nie chciała. To nie na głowy teraz. Ostateczna odpowiedź klarowna. Ceną było życie Sombry. Albo Redin. Ale chyba Sombry. Sprawdź. Rozdzielenie duszy od ciała. Nie trafiło. No właśnie chodziło o to, że to zabicie. No dobra, połowicznie. Bo wiadomo, że on później wraca do głowy, Bo on był wtedy w kuli takiej. Tak, bo potem były takie cienie. Tak. Mega Sisters. Komiks. W jakim komiksie Scutamu znalazł swoje pierwsze magiczne relikwie? A. Night of the Living Apples. B. Don't you forget about us. C. Spirit of the Forest. Ostatecznie? Tak jest, to było Spirit of the Forest. To brzmi, jest ten. Podobne było zagrajcie jak w South Park. Jak Druid Kyle już też. Spirit of the Forest! Yeah! Direct Wing. Komiks. Kto był odpowiedzialny za fałszywe święto Batskin? A. Fluttershy. B. Flint i Flam, czy może Spike? Może chcecie się przesunąć bliżej, a nie tak z tyłu siedzicie. Proszę o ostateczną odpowiedź? Sprawdź. No niestety. To za to odpowiada Spike.
To jest jedna z ciekawszych historii, polecam. Drużyna Pierścienia. Ilu sparodiowanych słynnych pisarzy występowało w serialu My Little Pony? Dodatkowy 1 punkt za podanie nazwisk. Starzy? No na pewno starego Hoopera. Musicie podać nowe imię. Ej, A pani coś jest? Ale dodać po prostu ilość liczbę na przykład, żeby Możecie podać ilość, dodatkowy punkt jest za podanie nazwisk. żeby strzelić liczbę. słyszałem, że Trzech, jedna, tak, i strzelby, trzech i Jeden była jakiego? Dodatkowy punkt za podanie wszystkich nazwisk. No dobra, strzelamy. Czyli straci rzecz 7. To było 2. Dokładnie A.K. Jeming i George R.R. Martin Gale. to był akurat trafiliśmy. A to był ten drugi? No, George R.R. Martin. Kabalero. Chyba. Tak, Caballero. Awiła. Drużyna Starlight. Jakie było pierwotne imię księżniczki Celestii według materiałów koncepcyjnych Kier 4? A. Faustikor. B. Wszechmatka. C. Królowa Celestia. Odpowiedź. C. Usiu? C. Tak. Sprawdźmy. Yes! That was the Queen Celestia, all right! Ale dzieci się bały i zmienili na księżniczkę. Królowa skończyła ze względu właśnie przez Disneya, tak? Rodzice próbują wiedzą, chyba źle. Rodzice są źli, a nie księżniczki królowej. Umysł Bronxu. Komiks. Dlaczego Sombra zamienił księżniczkę Amortami? No jak to tam? Bo na nią wściekły. Na nią wściekły, że chowała przed nim jego pochodzenie. Przepowiednie tą całą. Przechowała przed nim informację. To jest ostateczna odpowiedź? Miał żal, że ukrywała jego tożsamość przed nim i pozwalała mu cierpieć. Tak jest. Pegasus Test. Equestria Girls. Jakie były 3 główne zasady programu obozu Everest? Właściwa sytuacja sprowadziła często i była kiedy Anita często te zasady powtarzała. Przyjaźń, odpowiedzialność, współpraca. Nie, właśnie. Timek, kto był pierwszym antagonistą, który został całkowicie zreformowany i przyjęty do grona przyjaciół Twilight? No oczywiście to było. Nigdy nie stwierdził. Drużyna Pierścieni. Komiks.
W jaki sposób narodziła się krystalizm Poppins? To było w komiksie Filmizmy. Okay, well. Powiem wam, że jej narodziny są akurat tak absurdalne, Nie wiem, narodziła się w Maki. Dobra, czekaj. Dobra, komentarz. Zbyt dużej miłości. Ja tyle to co. Ja nie wiem, nie czytałem. Nie, ja to też- tak, że nie. narodzili się z połączenia niezorżalnej rośliny i magicznego stanu. Tak, tak. Tego nie można. Najlepsze jest to, że nie doszłoby do tego, gdyby nie Starswing Brodatny. Starswing Brodatny przechodzi obok tej niezorżalnej rośliny magicznego stanu. Spojrzał na to i takie pobadał przez morze dzień i stwierdził: niebezpieczeństwo, nie podchodzić. Bił tabliczkę i zapomniał. A potem kurwa wyległa się z tego krystalizmu Poppins. Brawo Starswing, punkt dla ciebie! Ale to jest ten sam staw, z którego Filip korzystała, tak? Nie. A, to jest inny. Nie. Także można powiedzieć, że przez start chyba powstała krystalizm. Tak. Drużyna Starlight. Jakie były imiona syren w Rainbow Rocks? Dodatkowy jeden punkt za pełny. Alia Grace, Solana Blask. Dziękuję. Umysł Bronxu. Który ma symbol bąbelku? No oczywiście, że derby. Wczoraj koło niej siedziałam. Mega Sisters, komiks. Która z postaci komiksowych zyskała przydomek The Empress of Shadows? Później nie mam. Słaba ci odpowiedź. Proszę? Luna? Sprawdź. Rarity w formie Nightmare Rarity. Direct Wing. Sezon 8. Odcinek Kwestia zasad. Jaką formę przybrał Discord, kiedy Starlight Cleaver przybył gniewu, wygnała go za pomocą kucykowego Kamehameha. I on sam cały wystosowany, a jego Powiem wam tak, jak on ich wytknął po prostu wszystkie szpile, jak pierdalała go kurwa tym Kamehame i rozpadł się na kawałki. To jest jedna z scen, którą można za epickie powiedzieć, to zapisane jako najlepsze do kawałku. Sprawdź. Forma złośliwego ducha znawiedzającego szkołę. Zgadza się. Drużyna pierścienia. Które artefakty zostały zniszczone podczas finału Rainbow Rocks? Tak jest. Drużyna Starlight. Skąd pochodzą coperze latające ludzkie
prowadzące lotne wstręty przyjęciowe A. Hollow Shades, B. Dymne góry, czy C. Jaskinie Kardelku? No można sprecyzować ta interpretacja jeszcze. Lepione w ogóle nie istnieją. Słucham? One nie istnieją. Uzoper, że nie istnieją? Znaczy, powiem tak, ich prezentacja w kreskówce była bardzo rzadka i właściwie nieistniejąca, można było to inaczej tłumaczyć, ale faktycznie w jednym oficjalnym źródle było to powiedziane. Przecież w Uzoperze pojawiają się w odcinku nawet. No były. Niby były, tak, ale przypominam Ci o odcinku z Starlight, więc to wychodzi z suplementarnego źródła. Już Ci była. Nie rozumiem teraz, co ma Starlight do tego. Podpowiadam. Słucham waszej odpowiedzi. Odpowiedź A. Dymne góry. Z dymnych gór Hollow Shades również zamieszkał. Tak, ale same chodzą właśnie z Ale całe inne powodzenie Ta sytuacja była w nas o historii. Mój Brooks, jak nazywa się gra RPG, która była naszym ludzkim odpowiednikiem Dungeons and Dragons? Nie, dobra, nie wiem, bo powiem, że... Dobra, obietnica? Tak jest, obietnice. Pegasus test. Jakie były konsekwencje zniszczenia drzewa harmonii przez Glassombre?
Chcą odpowiedzieć. Nie miał co chronić nacy. Szef? Nie było czegoś, co mogło chronić nas. Nowe wcielenie krzewa. Tomek i symfoniczne odrodzenie. Tirek Twin, komiks, Ship is Magic. Jak miał na imię mentor Tireka? A. Zendak, B. Korak, czy C. Skorban? Ostatecznie? Zendak, Korak był jego ojcem. A skąd pan chyba był jego brata? Tak, Skorban był bratem. Drużyna pierścienia. Czy wielka i potężna Trixie, kiedy pan jej pokonała wielką pierścienicę? No dlaczego to pytać? Pinokia. Oczywiście, że nie. A czego? Drużyna Starlight. Które kucyki są znane z najdłuższych grzyw w Ponyville? A. Rarity i Fluttershy, B. Applejack i Trixie, C. Sugar Bear i Pinkie Pie. Definitywnie? Oczywiście, że Rarity i Fluttershy, chociaż podobno Fluttershy sobie przedłuża do dominacji. Pomysł Bronxu. Który z cudzoziemskich przywódców został na końcu sojusznikiem Equestrii? A. Thorax, B. Ember, czy może C. Książę Rutherford? No jest teraz? Jest teraz pytanie, bo chcę się spełnić. Któryś z cudzoziemskich przywódców został na końcu sojusznikiem Equestrii? A. Konkretnie sojusznikiem Equestrii jako kraju. Politycznie. Tak. A. Thorax, B. Ember, czy C. Książę Rutherford? Thorax, bo on na końcu stał się przywódcą. Tak, to był Thorax. Dlatego się doprecyzowałam. Mega Sisters. Z jakiego powodu Stygian stał się kucykiem ciemności? Chciał być częścią filarów, ale Proszę? chciał być częścią filarów, ale słaby jego nie przyjęli. To jest wasza odpowiedź? On się czuł zdradzony i opuszczony przez Filana. Direct Twin. Komiks. Podaj imię byłej kochanki Discorda. Tak, to była Kosmos. Drużyna Pierścienia. Jak nazywała się księżniczka jednorożec z RPK, którą drużyna z męskiego wieczoru musiała uwolnić z łapki czerwonego zwola? Dodatkowy 1 punkt za podanie imienia tego zwola.
była to bezpiecznica, ale jak się tak liczę Na pewno byłam zadowolony na R. tak. A pani też jest wola? Znaczy, no znowu wszystkim tak się że poszło, ale tak, to bardziej tam. Czyli nie wiecie. Załóżmy, że R. Księżniczka Szwardi, A, no tak, bo czyli kalmarnik. Drużyna Starlight. Kto pierwszy zasugerował, że elementy harmonii są istotami świadomymi? A. Twilight Sparkle. B. Starsweet Bonaty. Czy może C. Zekora? Rysia? A? A. Tak jest. To była Twilight Sparkle. Umysł Bronx. No. Który z komiksów zawierał podróż do przeszłości Starscreama, gdzie był jeszcze uliczny? A. Legends of Magic. B. Reflections. Czy C. Legends of Magic Annual? Okej? A. Tak jest. Trafiliście. Mega Sisters. Equestria. Mieliśmy tylko wiedzieli. Jaką nazwę sceniczną przyjęli Zwole w Rainbow Rocks? Wydawnictwo. No oczywiście, że tak. Directing, Comics, Comics. Jakie wydarzenie sprawiło, że Fluttershy czasem straciła swoją zdolność mówienia ze zwierzętami? No tak. 10 minut to ja powinienem dostać za to, że nie dostałem tutaj sprzęt. Nie wiecie, tak? Dobra. To poprzez kontakt z magicznym amuletem. Wtedy Fluttershy zdziczała po prostu i zachowywała się jak, można powiedzieć, dziki kot. Syczała na wszystko i takie rzeczy. Drużyna Pierścienia. Jakie źródło zasilało Szkołę Przyjaźni? A. Kryształy mocy. B. Energia magii przyjaźni. Czy C. Artefakty Clovera Spectre? Gotowy rozsąd miał bez Kibela to będzie Jeszcze raz. Była energia magii przyjaźni. Chociaż te artefakty też troszeczkę zasilały. Ale głównie energia magii przyjaźni. Drużyna Starlight. Jak nazywa się przełroczy kucyk ze znanej piosenki Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbows, który jednocześnie jest przyjacielem Rysaris? Słucham. Zaskoczcie mnie słowa pierwsza. Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbows. Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbows. Nie wiem. Jak? Fluffycorn. Znasz to odpowiedź? Tak. Nie wiem. Byliście blisko, Fluffy Buff.
Umysł Bronxu. Który antagonista pojawia się wyłącznie w komiksach i był strażnikiem czasu? A. Shadowlock, B. Chronos, czy C. Corvora? Mam się przeczytać. B. Ostatecznie? No, Shadowlock. a on nie miał jakiś związek z wodą? Nie pamiętam teraz. Ciągle miał jakieś problemy. Dobra. Pega Sisters. My Little Pony the Movie. Jak nazywała się kapitan statku piratów? Nie wiem, nie pamiętam. Była kapitan Stellarino. Dyrektuje. Kompleks, refleksji. Co wydarzyło się z Applejack w alternatywnym świecie? Słucham? Że Applejack, takie, które zginęły z Pana i potem pisaliście, że on miał zepsuła, żeby dowiedzieć się, gdzie jest sprawa. Została bezlitosną przestępczynią i przywódczynią imperium zbrodni. Żna pierścienia. My Little Pony the Movie. Jakiego forderu użył Kaper, aby przewieźć Main Six i piratów przez strzeżone bramy Caterlotu? Co zrobił? I chyba ale było oczywiście ściśnięte. To nie pojadę na To jest twoja stykowa. Piratów w tocie, który był ciągnięty przez kuzyka. Kurwa, tak sobie przypomniałem, ale tak. Drużyna Starlight Comics. Jaki artefakt był celem Trixie w serii Friends Forever? A. Artefakt Clovera Smutnego. B. Swój star finalnego. Czy C. Amulet Aurora? Serdecznie? Tak, to była amulet Aurora, którego później używała. To fajne. No, Umysł Bronx. Equestriagers.
W jaki sposób Sunset Shimmer odzyskała pamięć w odcinku Zapomniana przyjaciół? Za pomocą mocy przyjaźni. Main Six zniszczyły kamień pamięci, co sprawiło, że odzyskała wspomnienie. No czyli pod uwagę przyjaźni, tak? Komiks Pegasisters. Jakie było pierwsze miasto, które zaatakowała Chrystalis w debiutanckim arku komiksu? Czy to było A. Philadelphia, B. Bonneville, czy C. Timbuktu? Serdecznie? To było Bonneville. Z nas jest raczej zakończymy. Dobra. Bo pewnie będzie dogrywka. Chyba. Tak, będzie dogrywka. No, to jest pora... Dawaj. Nagrywka i gramy. O miejsce drugie rywalizują Tirek, Twig i Umysł Bronxu. O, miejsce drugie. Tak. O, matko, dobra. Walczcie. Tirek, Twig. Ile Twilight Sparkle miała uczennic? Chodź. Ale liczymy Sunset Shimmer? A ja nie wiem, czy kogo liczymy. Ja się pytam was, ile Twilight Sparkle miała uczennic? Tak jest, to były 3 uczennice. Pierwszą była Sunset Shimmer i Starlight Filmski, a na samym końcu nawet nie wiem, jak ona miała na imię. Umysł Bronxu, Comics Reflections. Czego użył król Sombra, aby odmienić alternatywne wersje Celestii i Luny oraz co zrobił zamiast niszczyć zło? Jeszcze raz, to nie słyszymy. Comics Reflections. Czego użył Sombra, aby odmienić alternatywne wersje Celestii i Luny oraz co zrobił zamiast zniszczyć zło? Zamiast zniszczyć zło, sam przyjął zło na siebie. Zniszczył lustro, które prowadziło do alternatywnej rzeczywistości. A czego użył, to nie pamiętam. Użył elementów harmonii. Tak. Żeby wszystko było tak, jak w drugim świecie. Koniec. Dobrowolnie wchłonął całe zło. Nie mogę ci dać... No, wiadomo.